Cześć wszystkim. Przed nami już niedługo mistrzostwa gry w wydarzeniu Survival Royale o nazwie Apex Clash. I przez ostatni czas mogliśmy się przygotowywać do tego wyzwania, niejako trenować. Sęk w tym, że to wydarzenie można lubić lub nie lubić, ale w nadmiarze dosyć szybko się ono po prostu przejada. W ten sposób, że gdy zostało ono wypuszczone na serwery live, byłem jednym z tych graczy, które to wydarzenie fascynowało. No bo w końcu mogliśmy polegać wyłącznie na sobie. Po coś robiliśmy te wszystkie ulepszenia i po coś kupowaliśmy te wszystkie pakiety. A jeśli dodasz do tego jeszcze posmak cwaniactwa, no bo jak się okazuje, nie zawsze w tym wydarzeniu wygrywa najsilniejszy gracz, to już w ogóle mamy wisienkę na torcie. Z tym, że w tym wydarzeniu bardzo dużo zależy od szczęścia, a właściwie od szczęścia i gracza po drugiej stronie telefonu czy peceta. Po pierwsze, jeżeli można tak powiedzieć, dobrze jest dobrze rozpocząć. Jak znajdziemy niebieską skrzynkę na skarby znalezione po drodze, to można powiedzieć, że jesteśmy już w połowie w ścisłym top. Bo mając miejsce w plecaku czy tam w skrzynce, dużo czasu możemy teraz poświęcić przeszukiwaniu domów i okolicy w poszukiwaniu wszystkiego, co jest nam potrzebne. Bandaż przywraca zdrowie oddziałów o 15% i działa dla wszystkich marszów. Antidotum sprawia, że wszystkie Twoje marsze stają się odporne na trującą mgłę przez 30 sekund. W późniejszym etapie wydarzenia czas tej odporności jest niższy, ale w dalszym ciągu daje nam to odporność i możemy unikać walki z silniejszymi rywalami. Oczywiście to wideo nie dotyczy tych, którzy rywali bać się nie muszą, ale moje konto do takich nie należy, więc tak jak wspomniałem, dużo zależy od szczęścia. I tutaj taka mała dygresja. Szczęściu też można pomóc i dlatego wszystkim graczom, którzy grają w State of Survival razem z Huawei Augalery, chcę przypomnieć o trwającym do końca sierpnia wydarzeniu wspomagającym teoretycznie kolaborację State of Survival z Pacific Rim. To znaczy, że kupując pakiety w grze nie tylko się wzmacniasz, ale również całkowicie przy okazji zbierasz diamenty AppGalery. Jest to wirtualna waluta w sklepie AppGalery, która pozwala na wymianę zebranych diamentów na kupony w grze, którymi z kolei można płacić za następne pakiety. Jest to o tyle interesujące, że na przykład kupując 5 pakietów po 10 tysięcy diamentów, uzbieramy tyle punktów diamentów AppGalery, że starczy nam, by otrzymać kupon o wartości 605 zł, czyli około 140 euro. I ten kupon będziecie mogli użyć w grze, kupić za niego dowolny pakiet lub pomniejszyć wartość pakietu. Na przykład zamiast 700 zł będzie kosztował 95 zł. To tylko taki przykład. Dzięki temu ja i rzesza innych graczy cieszy się jeszcze lepszą rozgrywką w kolaboracji State of Survival, Pacific Rim i Huawei AppGalery. A przy okazji trochę lepiej przygotowuję na nadchodzące mistrzostwa Survival Royale Apex Clash. Wracając do wydarzenia Survival Royale. Bardzo często widzę graczy, którzy ganiają słabszych i chcą wykończyć ich wszystkie 3 marsze. Nie do końca zgadzam się z tą taktyką, no bo jeżeli wygrałeś pierwszą walkę, to ten rywal, którego ganiasz, ma już mniejsze szanse, ma mniejszy margines błędu. A jeżeli ubijesz mu drugi marsz, to tak naprawdę w niczym ci już on nie zagraża. Mało kto ustawia swój najsilniejszy marsz jako trzeci, po prostu za duże ryzyko. Ja ustawiam 2-1-3, czyli teoretycznie najsilniejszy marsz jest drugi. Daje to czasami poczucie sprawienia, niespodzianki. Zwłaszcza jeżeli pierwsza bitwa jest dosyć wyrównana. Staram się też na bieżąco, o ile wydarzenie na to pozwala, sprawdzać, z kim się mierzyłem, co to za rywal, jaką ma ułożoną formację bohaterów. To bardzo pomaga. Oraz co w zasadzie jest ważniejsze, daje ogólny pogląd, jak grają gracze. I tutaj, co w zasadzie jest bardzo smutne, bardzo wielu graczy gra rejestrując swoje marsze według mocy, nie według synergii, nie według stylu, czyli Berserker Resilience Control, nie według tego, co do kogo pasuje, kto z kim gra. Po prostu rejestrują 3 marsze jak leci, raz, 2, 3 gotowe, a później zdziwienie, że jednak nie weszło, że przegrywają.
No bo State of Survival już dawno przestał być grą, gdzie liczył się Battle Power. A jak mam być szczery, to nigdy nie był grą, w której liczy się Battle Power. Sama moc oddziałów daje jako takie odzwierciedlenie w mocy, ale jak ułożysz bohaterów bez sensu, to choćbyś biegał z Angeliką i Seleną, to nic z tego nie będzie. Jak na mapce wydarzenia pozostanie około 15 graczy, to zaczyna się totalna zabawa. I tutaj znów po raz kolejny powiem, że dużo zależy od szczęścia. Jeżeli ktoś silny złapie cię w budynku i w dodatku nałoży barykadę, to może być po tobie. Mało tego, nie używaj barykady na budynku, w którym aktualnie się znajdujesz, ponieważ nie będziesz mógł wyjść, gdy jest ona w czasie działania. Niby głupia rada, prawda? Ale cóż, zdarzyło mi się pomylić przyciski i samemu zamknąć się w budynku, tracąc czas i narażając się na ataki rakietami. Im mniejsza jest mapka, tym bardziej zabawa zaczyna przypominać prawdziwy roller coaster. Raz na dole, raz na górze. No chyba, że jesteś odpowiednio przygotowany, czyli masz odpowiednią ilość bandaży w plecaku. Ze zrzutem też związany jest interesujący fakt i ciekawa taktyka. Na zrzut nie idą wyłącznie najsilniejsi, a powiem więcej. Czasami ci najsilniejsi nie idą na zrzut. Owszem, zdarza się, ale nie zawsze. Mało tego, wielokrotnie byłem świadkiem, że zrzut zbierały osoby, które później pokonywałem pierwszym marszem, czyli teoretycznie tym nie najsilniejszym. Dzieje się tak, bo tutaj działa psychologia. Chcesz przetrwać do końca, a nie bić się o zrzut, który niekoniecznie da ci później to, co jest najlepsze. Bardzo często w zrzucie jest po prostu badziew i bardzo dużo niebieskich skrzyń. Na co to komu? Co to jest za nagroda, o którą nie warto walczyć? No dobra, ale miało być o psychologii. No więc zazwyczaj gracze, którzy idą na zrzut, robią to od razu. Czyli on się pojawia i od razu są marsze zbliżające się do zrzutu. Więc co myślą pozostali gracze, którzy nie wiedzą, kto idzie? Myślą, że idzie tam ktoś silny, idzie pewniak. Pojawił się zrzut i pojawił się ten, który chce go przejąć. Jak rozegraliście kilkadziesiąt gier, to wiecie, że ta taktyka faktycznie może przynieść efekty. Ja jestem tego przykładem. A grałem z graczami znacznie słabszymi ode mnie, którzy stosowali tę taktykę i cóż, przejmowali zrzuty, bo ja nie czułem się dostatecznie silny i dostatecznie pewny swoich marszów, aby pójść i zaryzykować. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, czasami na zrzut idzie wymaksowany gracz i jak tylko wejdziesz tam, wybadać, to nakłada na ciebie barykadę i po meczu. Tym razem się udało, ale sami widzieliście, że było blisko. Bardzo blisko. Gdyby tylko wyobrazić sobie sytuację, w której nie przejąłbym zrzutu, tam była tylko 1 sekunda różnicy. Ten gracz multi-soldier był ode mnie silniejszy, co prawda zjadł mój pierwszy marsz, kontrując go 2 z 3 postaci. I tutaj po raz kolejny zauważcie fakt, że on mógł to zrobić lepiej, inaczej dobrać drużynę tak, aby synergia była silniejsza, lepsza. I gdyby nie wzięcie przeze mnie zrzutu, a tam są czerwone mnożniki statystyk, to mogłoby być różnie. A więc po raz kolejny szczęście. Tego szczęścia do tego wydarzenia jest potrzebne masę. A w Survival Royale Apex Clash graczy ma być nie 40 na mapce wydarzenia, a 100 na samym początku. Przecież to będzie rzeźnia. No i opowiem wam jeszcze 2 takie bardzo nietypowe sytuacje, jakie mnie spotkały w Survival Royale. Pierwszą z nich była sytuacja, kiedy przed zrzutem zostało nas 2 na mapce. Po prostu, albo za dużo botów, które zginęły we mgle, albo nie wiem co się stało, że się wszyscy wybili, wytłukli. A więc zostało nas 2 i obydwoje poszliśmy na zrzut. Pierwszy marsz wygrałem tak zdecydowanie, że nie musiałem się nawet leczyć, więc logika podpowiadała, że rywal powinien uciec, ale on postanowił być złośliwy i został na zrzucie. W rezultacie, gdy pokonałem ostatniego rywala, zrzut został nie zabrany przez nikogo, bo wydarzenie automatycznie skończyło się wraz z faktem, że zostałem jedyny na mapce. Niby fajne, ale niesmak pozostał.
Drugą ciekawą sytuacją było, kiedy pod koniec poszedłem na zrzut, a 2 graczy zabarykadowało mnie i w moją stronę poleciało 5 rakiet w bardzo krótkich odstępach czasu, a następnie obydwa marsze pojawiły się na zrzucie. Spoglądając w raporty bitwy mogłem zauważyć, że byłem zdecydowanie silniejszy od obydwu rywali, ale posiadając na dzień dobry około 30% oddziałów niewiele mogłem zrobić, a więc tutaj po raz kolejny potwierdził się fakt, że nie zawsze najsilniejszy wygrywa. To akurat bardzo fajne, chociaż ja wtedy byłem wściekły. Także przechodząc do meritum. Pomimo, że nagrody z Survival Royale są co najwyżej średnie, to polecam jednak poświęcić trochę czasu temu wydarzeniu w ramach treningu czy rozgrzewki przed mistrzostwami. Wtedy już nie będzie czasu na dogrywanie szczegółów. Lepiej być przygotowanym niż żałować. Do zobaczenia na mistrzostwach.